Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację praktycznego gimbala do telefonu, który można kupić w tej chwili w dobrej cenie. Link do zakupu jest w opisie filmu. Na wstępie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Dzisiaj bardzo praktyczny gadżet, ponieważ jest to gimbal, który zamówiłem z serwisu, którego nazwę macie w tej chwili w rogu. Link do zakupu tego właśnie gimbala też jest w opisie filmu. Powiem Wam, że od dłuższego czasu chciałem takie urządzenie mieć do filmowania, ponieważ zdarza mi się czasami nagrywać na przykład jakieś wideorejestratory podczas jazdy. No jak widzieliście w niektórych filmikach, trzymając aparat czy telefon w ręce, no nie wyglądało to zbyt dobrze, ponieważ cały ekran podskakiwał się, trząsł. Dzięki takiemu gadżetowi możemy płynnie filmować, mamy i stabilizację obrazu, i mamy tutaj po prostu napęd, jest wbudowany wewnętrzny akumulator, dzięki czemu możemy sobie z przycisków sterować położeniem smartfona, ruchem smartfona, także jak przemieszczamy rękę, to obraz jest stabilny, co zobaczycie za chwilkę w części testowej. Jest to znacznie lepsza rzecz niż taki zwykły selfie stick, który możemy tylko rozsunąć, wsadzić telefon i ewentualnie zrobić zdalnie zdjęcie. Selfie sticki nie mają żadnej stabilizacji, w przeciwieństwie do tego urządzenia. No i tutaj też zdalnie możemy sobie zdjęcie zrobić, czy uruchomić filmowanie. Też będzie o tym w części testowej. Zanim rzucimy okiem, co jest w zestawie, to zobaczcie na cenę. Mnie to kosztowało około $50, czyli jakieś 200 zł plus minus. I wydaje mi się, że ta cena jak na taki gadżet jest naprawdę dobra. Ponieważ ta cena taka oficjalna 370 zł, no już byłby to spory wydatek. Natomiast 200 zł nie było aż tak odczuwalne dla budżetu. Mamy opakowanie, gdzie widzimy wszystkie cechy, czyli rotacja telefonu w pionie, w poziomie, USB typu C, możliwość nagrywania timelapsu, łatwość używania, dostosowywalne ramię i śledzenie twarzy. No i z tyłu pozostałe specyfikacje, czyli wymiary i dostępne zakresy regulacji. I możemy tutaj umieścić telefony o wadze od 75 do 280 gramów, czyli większość pancerniaków nie wchodzi w grę. I tutaj też szerokość telefonu od 6 do 8,5 cm. Taki jest rozstaw i waga tego urządzenia to 460 gramów, a bateria to 3600 mAh, co wystarcza na 10 godzin pracy, więc całkiem sporo. Nie zabrakło instrukcji, która jest prosta, ale wszystko dobrze pokazuje, poszczególne przyciski, poszczególne tryby. Jest krótki kabelek do ładowania USB na USB typu C. Jest też pasek i bardzo praktyczny dodatek z gwintem, czyli rozkładany taki statywik. Dzięki temu możemy sobie także ten gimbal po prostu gdzieś postawić na płaskim podłożu, czy nawet w piasek na plaży i też będzie się to trzymać. Ponieważ sam gimbal od spodu ma gwint, żeby sobie właśnie ten element zamontować. Tu mamy miejsce na przełożenie tego paska i wtedy całość możemy sobie też w ten sposób postawić. Jest to wtedy stabilne i na pewno praktyczne. Mamy tutaj wygodny, wyprofilowany uchwyt, po boku gniazdo USB typu C, tutaj suwaczek, tutaj przyciski sterujące, a także joystick wielokierunkowy i od tyłu mamy także przycisk i pełny port USB. Część do mocowania telefonów rozsuwa się w obie strony. Oczywiście mamy tutaj wszystko wyściełane, żeby ten telefon był dobrze przytrzymany, ale żeby jednocześnie się nie uszkodził. Tutaj mamy też taki miękki element. Mamy też tu pewną możliwość regulacji zakresu, natomiast reszta reguluje się już automatycznie po włączeniu tego urządzenia, co już Wam pokazuję w części testowej. Ok, pokażę Wam teraz część praktyczną i wygląda to tak, że umieszczamy telefon poprzez rozciągnięcie tych elementów, a dół telefonu, żeby zakotwiczył się tutaj, czyli oczywiście kamerą musimy umieścić w tą stronę. Ok, telefon jest umieszczony i teraz jeśli się troszeczkę przechyla, to musimy zrobić coś takiego. Mamy tutaj takie pokrętełko, więc zwalniamy je i dopasowujemy telefon tak. Jeśli przechyla się w tą stronę, no to trzeba troszeczkę to ramię rozsunąć, dosłownie odrobinkę, zamykam z powrotem. No i teraz już mniej więcej jest tak, jak powinno być, czyli się mocno nie przechyla. Możemy wtedy uruchomić gimbal poprzez długie przytrzymanie przycisku Power. No i włącza się, ustawia telefon w domyślnej pozycji. Zaraz połączymy się przez Bluetooth, zobaczycie też jak to działa, jeśli chodzi o zdalne sterowanie. Natomiast możliwości sterowania mamy kilka, ponieważ joystickiem możemy ręcznie telefon sobie obracać z całym silnikiem.
Czyli możemy sobie wysterować tak, jak tutaj nam pasuje. Możemy też potrójnym kliknięciem przycisku Mode skierować telefon do pionu. OK, i wtedy działa to w ten sposób. Natomiast jeśli mamy wydłużone to ramię, no to nie zadziała to w trybie na statywie, ponieważ ten element będzie blokował się tutaj. I teraz tak, mamy 3 tryby. Tryb domyślny wygląda mniej więcej tak. Mamy drugi tryb. I trzeci tryb. Wszystkie 3 reagują trochę inaczej, z inną czułością, natomiast mamy stabilizację i możemy tutaj sobie resztę dostosować już ręcznie, czyli tym joystickiem. Podwójne kliknięcie przycisku Mode przywraca telefon do takiej podstawowej pozycji. Mamy też kilka innych wskaźników i teraz włączymy w telefonie łączność Bluetooth. Mamy GP5, łączymy się z tym urządzeniem, sparuj i tutaj zapala się nam kontrolka, że mamy połączony gimbal z telefonem poprzez Bluetooth. Jeśli teraz przejdziemy do aplikacji do robienia zdjęć, to możemy przy pomocy przycisku robić zdjęcia czy nagrywać filmy. Już mam fotkę zrobioną, teraz wyjdziemy, przestawimy w tryb filmowania, no i odpalam i rozpoczęło się nagrywanie. Więc ja sobie teraz mogę tutaj swobodnie nagrywać. Regulować kadr w różny sposób. I jak sobie ręki nie wygnę, to ta stabilizacja cały czas działa i ten obraz jest dużo bardziej płynny, niż bym próbował to zrobić z ręki. Chcemy pofilmować w pionie. 3-krotne naciśnięcie i telefon nam się obraca do pionu. Więc sterowanie tym gimbalem jest intuicyjne i proste. OK. No i klikam jeszcze raz, wyłączam nagrywanie, czyli ten przycisk od spodu włącza i wyłącza. Jeszcze raz kliknąłem, rozpoczęło się nagrywanie, filmuję, klikam jeszcze raz, cyk i się wyłącza. Tak więc sterowanie jest naprawdę proste. I teraz jeszcze dla porównania, jak to wychodzi w praktyce. Filmik nagrywany gimbalem. Staram się tutaj wykonywać dość dynamiczne ruchy. OK, to w tej chwili widzicie na filmie nałożone, jak to już wyszło z tego telefonu. To nie jest drogi telefon, raczej podstawowy smartfon, więc pauza. I teraz taki sam filmik spróbujemy sobie nagrać przy pomocy zwykłego selfie sticka. Tutaj już nie parowałem tego selfie sticka, ale nagrywamy. Spróbujemy tak samo zrobić tego typu ruchy, jak na tamtym filmie, czyli zbliżenia, oddalenia, jakieś najazdy, przejazdy i ocenicie w praktyce, jak to tutaj wyszło. Staram się nie trzęść tą ręką, żeby było w miarę płynnie, no ale tutaj mamy selfie stick, czuć, że to wszystko jest sztywne, nie ma żadnej amortyzacji. Trzęsę sobie na boki z taką umiarkowaną prędkością, w górę i w dół i jeszcze raz na boki i to mamy ze selfie sticka i to samo próbujemy z gimbala, ruchy góra-dół i ruchy na boki. OK, podsumowując, praktyczne urządzenie, dobrze wykonane, dobrze działające, jednocześnie w atrakcyjnej cenie. Dla wszystkich osób, którym zdarza się częściej filmować przy pomocy telefonu. Niezastąpiony gadżet, tym bardziej, że te aparaty w telefonach są coraz lepsze i wiele osób po prostu nagrywa swoje treści czy na Instagrama, na TikToka, czy nawet na YouTube przy pomocy telefonu. Nie każdy w dzisiejszych czasach inwestuje w bardziej profesjonalny sprzęt. Na ogół telefon jest wystarczający.
Tak więc do telefonu taki gadżet na pewno się przyda. Pamiętajcie, linki do zakupu macie w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie tego filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.